No to następny dzień i jadymy zwiedzać kolejne ciekawe miejsca. Teraz na początek będzie kopalnia soli Maras. Maras to nie to samo, co oznacza co u nas Maras. Chyba. Byliśmy też oczywiście w Pamiątkowie. O, właśnie takim. Pamiątkowo, czyli nazywam takie miejsca, kaj przewodnik zabiera swoja grupa obowiązkowo zawsze, aby coś tam pokazać, ale głównym celem jest sprzedanie czegoś, jakiś tam pamiątek. Tu też było takie miejsce. Świnki morskie tak se mieszkają, zanim trafią na talerz. Tu są wystawione różne rodzaje ziemniaków, kukurydzy. A dehydrated potato, that's the name, yeah? Dehydrated potato. The Incas, they work also with the potatoes in order to reduce. They were looking to some in order to what? To save the food in more longer time. Not just in period of months, than 6 to 8 months. Mają też suszone ziemnioki, u nas się tego nie zna. Ciężko taki zrobić, ale potem jest łatwo ich przechowywać. Nie psują się łatwo, są bardzo lekki, więc łatwe w transporcie, a właściwości odżywcze mają tak jak normalny ziemniok. Jest mało zagroda jeszcze z alpakami i lamami. Strong teeth. And look what happened. Okay, now the alpaca. A tu nam pani pokorze. Pani jest z plemienia Quechua. Pokorze nam, co się robi z taką wełną z ogolonej alpaki. Look at it, the very dirty sheep wool. For washing the wool or clean the wool, we use the natural root. The kitchen is sahtana or sacha barakai. It's natural detergent, it's natural shampoo. It's good for washing the hairs, prevents the gray hair. In this community, look at it, the different after is very clean. After the washing, the wool, for example, for sweater, for a scarf, for different product, yes, different technique. A tam z zadku widać już wyroby, które idzie se kupić. Is both sides. Also, the different pattern represent the flora and fauna. One table run it, you spend 1 month, 6 hours every day for them. In alpaca, baby alpaca is long. Jadymy do pierwszego miejsca, jak będziemy zwiedzać dzisiaj. To jest Moraj. To są 3 takie naturalne, okrągłe zagłębienia w ziemi, a dookoła są takie tarasy. Na początku myślałem, że to jest coś w rodzaju amfiteatru, jakiejś areny, ale przewodnik nam potem wyjaśnił, co to jest. Otóż to jest inkaskie laboratorium rolnicze. Na tych tarasach sioli sadzili różne rośliny, ziemnioki, kukurydza. No i potem sprawdzali, co jak rośnie. Zależy pod jakim kątem właśnie było obrócone w stosunku do słońca, na którym piętrze. Kaj było jakie nawodnienie. Według tego, co tutaj potem widzieli, co się z tymi roślinami dzieje, to tak potem korzystali z tej wiedzy w innych miejscach. Kaj mieli też takie tarasy uprawne. I pojadymy dalej. Teraz są boby w Marasie. A ten Maras to jest kopalnia soli.
a dokładnie to się nazywa Saliny. To jest na zboczach Doliny Urubamby. To jest dali aktywne, to nie jest do zwiedzania jakoś tam atrakcja turystyczna. No tu dali jest ta sól wydobywano. Jako to tutaj działo. Woda wypływa z podziemi, kanałami jest rozprowadzana pomiędzy te saliny. No i ona jest wpuszczana do takich tych właśnie zbiorników. Potem jest zamykany dopływ wody, woda odparowuje, została sól. Sól się potem zbiera, no i od nowa. W trakcie pory suchej, to w ciągu miesiąca to idzie zebrać taką warstwa 10 cm soli. I to już tutaj działo właśnie od czasów Inków. Inkowie już zaczęli tutaj ta sól w ten sposób wydobywać i działo to do dzisiaj. Dużo soli tutaj już mają nazbieranej, czeka na transport, a my jadymy dalej. Wspomniałem, że to chodzi o Dolina Urubamba. Ta dolina też jest nazywana Świętą Doliną Inków. Tak samo nazywa się rzeka, która tu przepływa, i ta rzeka jest jednym ze źródłowych rzek Amazonki. Teraz będziemy wchodzić tam na wierzch, obchodzić to, tam będzie fajny widok na drugą stronę, na ta dolina, a na dole widać miasteczko, które się nazywa Pisak? Pisak, tak samo jak to tu. To też Pisak, zamiast Pisak. Nie mieli zmazak. Pisak w języku quechua oznacza Kuropatwa, bo taki właśnie kształt ma to inkaskie miasteczko. Kompleks tych ruin jest 5 razy większy niż Machu Picchu. Powstało około XV wieku, a niestety 100 lat później zostało zniszczone przez Hiszpanów. Tu jest pierwsza część tego miasta, to się nazywa Cantu Rachai i prawdopodobnie to był garnizon wojskowy. Dalej mamy tarasy uprawne. Tu na przykład wykorzystywali wiedzę, jak one byli w tych laboratoriach, co my widzieli na początku, w tym Moraj. To są te tarasy uprawne od Inków, jak już na pewno wiecie. A tam na wierzchu, tam mieszkali ci najważniejsi. No to przepiękne. Bardzo piękne. Chciałbym to widzieć, jak to było całkiem nowe, jak to wyglądało. Że to było jedno do tych, co tu rządzili, a pracownicy byli na dole, ale to tak w małych szopach przeważnie mieszkali i z tego już nic nie znaleźli. A czemu to tu jest? Bo po drugiej stronie tej góry się zaczyna Amazonia i oni brali jedzenie i do tych
mieszkańców tam, no i zamieniali na złoto. I ci mieszkańcy tam szukali też złoto dla nich potem. W zboczach tej góry są ukryte inkaskie grobowce. Było ich tu chyba nawet 3,5 tysiąca. Nie idzie tego zwiedzać tam. To się nazywało Tantana Marca. Wchodzimy teraz do głównego kompleksu miasta. Było tu około 30 budynków wykonane z kamiennych bloków i gliny. To miejsce się nazywało Calla Casa. Nie ma rzech pewien, czy to dobrze wymawiam, ale nie umiem zweryfikować teraz wymowy quechua. Ceramika? Ceramyka Inków, ja. Bardzo stary musi być. Nie może to tu wszędzie leży. Aha, porozbijane na zoli. Ja. To jakoś dupna haja tu musiała być. Bardzo fajnie dopasowane do siebie. To jest dowód, że Lego tutaj wymyślili. Tam na prosto. Tam my wyruszali. Z widokiem. You don't get you're going to hunt. Oh no. No, that's for Pachamama. That's fine. You have to. Yes. 1, 2, and 3. Great. Koszulka pasująca mam do tego. Następne miejsce to jest Ollantaytambo. Fajne nazwanie.
Dotarli my tu o późnej porze, więc jest tu już dość sporo ludzi, no ale trudno. Są tu tarasy uprawne i centrum świątynne. Nazwa pochodzi od pewnego żołnierza Ojantaja, który walczył dla 9 Inki, Pacha Kuteka. Podbił on właśnie dużo ziemi, na której rosły drzewa koki i w nagroda dostał właśnie to miasto. No i tak nazwali to od jego imienia Ojantaj Tambo. I co mnie tu fest zainteresowało, to już w wpisach było widać te dopasowane do siebie kamienie. Tu to jeszcze lepiej widać. One są właściwie w 3 płaszczyznach do siebie dopasowywane. A czemu to robili w ten sposób? One się zaciskają jakby między sobą. Tworzy to bardziej zwartą konstrukcja. Przez to jest to odporne na trzęsienia ziemi. Jakby to były zwykłe płaskie kamienie ustawiane jedne na drugim. Tak by się ziemia zatrzęsła, to by się to wszystko po prostu rozjechało. A to się dalej trzymie. Pomimo tego, że były tu fest silne Jaką oni trzęsienia mieli ziemi. technikę, żeby tak dopasować te kamienie? To musieli kosmici zrobić. Nie ma innej opcji. Co kosmici na pewno. Mirek się zgadza, że to kosmici. Starożytni kosmici przylecieli to i laserami, to cieli laserami. Im to zrobili. Tak. Polecieli zaś. No jak oni to w ogóle zrobili? Te kamienie tak doszlifowali, że pasują tak idealnie do siebie. I to widać tutaj, że niekiedy te głazy były fest wielki, więc i to trzeba było i przenieść, ułożyć na siebie. No i samo szlifowanie niby ręcznie, pioskiem to robili. Jakoś nie wyobrażam sobie tego. Nawet przy dzisiejszej technice byłoby to dość ciężkie do zrobienia. Takie najważniejsze miejsce, świątynia Słońca. Każdy z tych kamieni waży ponad 50 ton. I te kamienie sprowadzali tu z leżącego po drugiej stronie doliny kamieniołomu. Ale w jaki sposób ściągnęli tu te kamienie w taki wielki, to nie wiadomo. No to już my zeszli. Teraz by trzeba było jeszcze jakieś piwo wypić. Jakieś piwo by trzeba było wypić. Wieczorem już nie można sobie pozwolić. Wieczorem już nie. Jutro prędko rano pojadymy. Tu jest zrekonstruowano świątynia wody Arakama Ailu. No to tu będzie jakieś piwsko. Tam snacks, cerveza, shakes. To idziemy tam.
Fajne piwko w fajnym miejscu, które się nazywa Olaj Bambo czy coś takiego. Nie, to było coś... Olantaj Tambo. No właśnie tak się to nazywa. Czy jeszcze raz salut. Dobra. No to też jest mocne piwo, bo ma 9V. I też oczywiście to jest te same, co my testowali ostatnio z tego rodzaju. Siete Vidas. I tam tak samo nie było czuć tej mocy, a też miało prawie 10. I nie ma też taki gorzki, chociaż jest to IPA. Dobre piwo. What we have still over here, guys, we are gonna be seeing about so much about, guys, of what is related with the last common spaces. To Ricardo, nasz nowy przewodnik. Nasz cel znajduje się tak pora godzin jazdy od Usko, więc musieliśmy już wyruszyć rano pierońsko prędko. Trail, we just start hiking in order not to be waiting, guys, because outside here, guys, at this altitude always is cold, yeah, so don't try to... Ricardo godo, że tu zawsze piździ, bo to pierońsko wysoko. Guys, to its top from Suriname, it's possible, guys. But it's not possible to see over here. But when we drop to the rainbow, for here you're probably wondering about where are we? Guys, Rainbow Mountain. Od parkingu mamy do przejścia jakieś 3,5 km do góry, do punktu widokowego na te kolorowe góry. Jest tutaj też taka opcja, że jak komuś się nie chce albo nie ma sił, to może jechać na koniu albo na ośle, ale my chyba damy rada jeszcze na własnych nogach. Prawie 5000 metrów. Jest to odczuwalne. Fajny mam chód. Fajny, nie? Pictures and videos you're taking from Southern Thai with you. Winikunka, bo tak nazywa się ta kolorowa góra, ma wysokość 5200 metrów. Należy do pasma Cordillera de Vilcanota. Jeszcze pora 10 lat temu to miejsce było cały czas pod śniegiem przykryte. Jak się trafi na taką fajną pogoda jak my, to richtig tutaj jest fest kolorowo. Dookoła te góry mają różne barwy. To bardzo popularne miejsce niestety i zbiera się tutaj coraz więcej ludzi i nie pozwolili nam latać dronem. Niestety kręcili się tu też strażnicy, więc nie ryzykował. Guys, one recommendation about this.
Ja zaś. Przez kamerę. Ja bym powiedział, bierzemy pizzę, bo nawet jakby mnie nie zjedli, to będzie na śniadanie. I piwko na Na oczekiwanie, tak. Ale to było nagrywane przez pora dni, więc się nazbierało. Program jak się ma nazywać? Piwsko na krańcu świata, ja? Ja. To testujemy kolejne piwo, kupione po drodze do Maras Moray, Moray. Doppelbock. Cerveza artesanal. Ma 9,5 V. Ciemne. Doppelbock są zawsze ciemne. Zapieniło mi się za west. Bo to trzeba po ściance loć. To będzie po czesku teraz nawet. No. Ale glaski idealne na tą pojemność. Salut. Salut. Na tej wysokości brakło mi powietrza. Na tyle. Wysmakowo jest coś? Ja, dobre. No dobre jest, nie? No jest dobre. Tak. Nie czuć, że jest taki mocny. Nie czuć, że jest takie mocne, lekko słodkawe. Takie troszkę cięższe. Jest ciemny, ale nie ma jak nasze karmi Ja. i też nie ma jak Guinness. Bardziej smaku do normalnego piwa. Dobre piwo. No. To boby polecają. Boby polecają. Może więcej? Ja, ale innych. No i dziękuję oczywiście wszystkim za oglądanie. I zapraszam za tydzień. Nara.